Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku bardzo obszernego cyklu pod tytułem Projektowanie gier edukacyjnych. Byśmy jednak mogli przejść do konkretów, muszę Was wprowadzić w temat. Zrobię to poprzez 3 kolejne filmy. Pierwszy z nich to różnica pomiędzy zabawą a grą. Kolejny to będzie różnica pomiędzy grami rozrywkowymi a grami typu Serious Games, a trzeci film będzie poświęcony rodzajom i charakterystyce gier edukacyjnych. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się w krakowskim Heksie, któremu bardzo serdecznie dziękuję za użyczenie miejsca. Gdzież indziej mógłbym mówić o grach, jak nie w takiej świetnej miejscówce. Na początek mam dla Was bardzo proste, czyżby, pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy zabawą a grą? Zapewne odpowiedzieliście bardzo intuicyjnie. I dobrze, bo tak należy to wszystko rozumieć. Byście jednak zrozumieli dokładnie te różnice, które pomogą Wam odbierać kolejne filmy w lepszy sposób, muszę posłużyć się przykładem. Wyobraźcie sobie sytuację, w której wraz z kolegą idziecie pokopać piłkę. Nie kopiecie jej w żaden specyficzny sposób, po prostu podajecie do siebie stojąc naprzeciwko. Czy to jest zabawa, czy to jest gra? Druga część to postanawiacie, że kolejna godzina upłynie Wam w beki. Co to są beki? Beki jest to rodzaj aktywności, w której 2 zawodników stoi na boisku do piłki nożnej, każdy na swojej połowie i stara się kopnąć piłkę w taki sposób, żeby trafić do bramki przeciwnika, jednak nie może wejść na jego połowę. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że nie można piłki dotykać ręką i można ją uderzyć najwyżej 3 razy. Co to jest? Zabawa czy gra? Na pewno odpowiedzieliście dobrze. Pierwsza aktywność to zabawa, druga to gra. Widzicie, jakie są pomiędzy nimi różnice? Pierwsza wyglądała bardzo tradycyjnie, to było podawanie piłki, jednak nie było kilku elementów, które pojawiły się w kolejnych etapach. Tutaj widzicie, jakie elementy powinna spełniać gra, byśmy mogli mówić o tym, że jest to po prostu gra. Pierwszy z elementów to przestrzeń, inaczej mówiąc świat. 2 chłopców, którzy grają w beki, jest w pewnym świecie, innym niż rzeczywistość. Oczywiście jest to świat dokładnie ten sam, to nie jest świat wirtualny, jednak jest to sytuacja społeczna, na którą obaj się godzą. Drugi element to granice. Granice zarówno czasowe, jak i przestrzenne. Wspomniałem, że chłopcy grają na boisku. Jest ono wyznaczone przez linię. Oznacza to, że są to fizyczne granice gry. Nie powiedziałem o granicach czasowych, ale gdyby chłopcy umówili się, że będą grali w beki przez kolejne pół godziny, takie granice byśmy postawili. Trzeci element to zasady. Chłopcy umówili się, że nie mogą wyjść poza połowę, że mogą dotknąć piłki tylko 3 razy. Oczywiście mogliby podać zupełnie inne zasady, które jednak musiałyby być spełnione przez obu chłopców. Gdyby jeden z nich złamał te zasady, ciężko by było nazwać go uczciwym graczem. Złamał zasady gry, a skoro chłopcy umówili się, że będą ich przestrzegać, to każdy z nich powinien do tych zasad się przystosować. Czwartym elementem są rekwizyty. Oczywiście rekwizytami jest piłka, jest boisko, są bramki, są linie na boisku. To wszystko stanowi o tym, że gra może przebiegać w sposób konkretny, jasny dla wszystkich uczestników. Ostatnim elementem jest cel. Jeżeli chłopcy umówiliby się, że będą grali do 3 bramek, oznacza to, że postawili cel dla tej gry. Gdyby tego celu nie postawili, to też nie moglibyśmy powiedzieć, że nie jest to gra, jednak dobrze by było, żeby jakiś cel każda gra miała. Zastanówcie się i napiszcie proszę w komentarzach, czy znacie jakąkolwiek grę, która nie posiada tych 5 elementów, czyli przestrzeni, granicy, zasad, rekwizytów i celu. Ja znam jedną, która trochę naciąga kwestie granic, zwłaszcza czasowych. Mam tu na myśli grę
Generations. Jest to gra, którą poznałem w zeszłym roku, która polega na układaniu klocków. Coś takiego jak Tetris, tyle że te klocki się nie kasują. Niesamowitą rzeczą w tej grze jest to, że ta gra, ta rozgrywka trwa już nieprzerwanie od 3 lat. Co więcej, twórcy tej gry uważają, że nie skończy się ona w trakcie naszego życia, a ich celem jest to, by nigdy się nie skończyła i by trwała wiecznie. Jest to gra idea, ale naprawdę bardzo ciekawa. Zachęcam Was do zastanowienia się, jakie Wy możecie znać gry, które nie posiadają tych 5 elementów. Jak zapewne zauważyliście, różnica pomiędzy zabawą a grą jest bardzo cienka. Musicie rozumieć ją bardzo intuicyjnie. Jednak to rozróżnienie, które teraz poznaliście, przyda Wam się do fajnego odbioru kolejnych moich odcinków, na które już teraz serdecznie Was zapraszam. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych, to koniecznie subskrybujcie tutaj. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na mój temat, kliknijcie w linki tutaj. Oczywiście zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się filmami i do polubienia każdego z nich. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!